Witam was bardzo serdecznie, cześć, tutaj Jasiek. I Daniel. I witamy was na K-popowych rankedach lipiec i czerwiec jeszcze, bo zaległy mamy czerwiec. Dzisiaj jesteśmy na live'ach, bo jesteśmy zarówno na live'ie na TikToku, na którym co chwilę mi tutaj coś znika, i jeszcze na live'ie na Twitchu. I jeszcze nagrywamy to na YouTube'a, więc jest bardzo dużo rzeczy, które chcemy dzisiaj zrobić. Będziemy sobie słuchać dzisiaj ponad 60 piosenek, jak nie 70 piosenek. Strasznie wiele. Więc jest to chyba największy odcinek do tej pory. Mam nadzieję, że nam się wszystko uda tutaj zorganizować, bo mamy za dużo kamer i za mało chyba czasu, żeby to zrobić. Więc trzymajcie za nas kciuki, a my chyba powoli przyjdziemy już Nawet do nie słuchania. powoli, tylko szybciutko. Dobra. Ogólnie playlistę mamy zrobioną tak, że mamy wszystkie wydania, no takie słuchajcie większe, czyli tam gdzie jest tam powyżej 1,5 miliona może wyświetleń i one są ułożone mniej więcej w takiej kolejności jak wychodziły. Zobaczymy, czy tak będzie. Jeżeli chodzi o nasze tier listy. Dokładnie. Tier listy na dzisiaj są troszeczkę inaczej przygotowane, bo zrobiliśmy troszeczkę więcej przykładów. Widzicie, jak to mniej więcej wygląda. Mamy top 3, mamy mega, mamy kategorię dobre, mamy kategorię biased, mid, forgettable, mech i piekło. I tak, i w tych rankedach postaramy się to mniej więcej wszystko upchać. Mamy, tak jak powiedziałem wcześniej, 70 piosenek, więc mam nadzieję, że to wszystko nam się uda dzisiaj zrobić. A jak nie, to trudno. To co? Zaczynamy, tak mi się Treasure, wydaje. tak? Tak, a zaczynamy od Treasure. Ogólnie jeżeli chodzi o Treasure, za dużo nie słyszałem od nich. Jak pamiętam jeszcze z debiutu, jak byli tacy uroczy. Znaczy ja powiem szczerze, ja już się znudziłem do piosenka. Ale to też dlatego, że to nie jest mój styl w ogóle muzyczny. A jakbyś miał teraz tak skategoryzować? No to nisko jakoś bardzo. Ja bym to dał albo do mecha, albo do piekła nawet. A jakbym powiedział, że mid, to trochę za wysoko? Czy może... Ja bym nie powiedział, że to jest mech. Ja bym powiedział, że to jest całkiem takie na środeczku. No to może by dać forgettable. Znajdźmy się po środku. Znajdźmy się po środku. No forgettable w sumie... No forgettable. It's okay. Idziemy też po kolei, więc będziemy wszystkie piosenki od czerwca do końca lipca słuchać. Kolejna piosenka. Let's go. Let's go. Triple S Baby Flower. Triple S ostatnio nie mają jakiegoś super streaku, jeżeli chodzi o wydania. Kurde, ale fakt, że w Triple S-kach jest 24 członkinie, memberki, to jest w ogóle hit. Dobra, szybka ocenka triplesek. Szybka ocenka Triple W S. cholerę forgettable. I'm so sorry, girls. Naprawdę. Tak myślisz? Tak. A dlaczego tak myślisz? Rozmawialiśmy, ja wiem, trochę się nie mogę skupić, bo to pierwszy raz nagrywamy, wiesz... Na live'ie? W taki sposób, ale nic nie będę pamiętać z tej piosenki zupełnie. No i właśnie to jest ten problem, że ja bym bardzo chciał to zadać wyżej, ale... No trudno. A jeżeli to jest na Forgettable, to ja bym wrócił do Treasure i bym Treasure dał niżej na mech faktycznie. No. I niech tak zostanie, bo jeżeli my mamy taki pik na zasadzie, że to będzie Forgettable, to naprawdę dzisiaj będzie hardkorowo. I kolejną piosenką na dzisiaj to jest Atmos! Shiny. To jest banger. Shiny Atmos. My znamy tę piosenkę, nie musimy słuchać tego do końca. Mi się przypominają takie stare piosenki z SM-u. Taeyeon Y, Four Walls, właśnie pierwsze Shiny View. No przecie. No przecie. Podoba ci się tak samo, jak ci się podobało View, tak? Tak, ja myślę, że mega. Mega. Też jestem na tym, że mega. Ogólnie, tak jak ostatnio mamy top 3, a top 3 wyłonienie z tak naprawdę 2 miesięcy będzie bardzo trudne, więc mamy dwie kategorie teraz na dobre, czyli dobre i mega. Tam, gdzie myślimy, że może być top 3 albo jest troszeczkę słabsze, no to musi być troszeczkę wyżej niż dobre, bo ostatnio właśnie to był nasz problem, że było bardzo dużo fajnych piosenek, które nie były w topce, a kategoria dobre była za nisko. Prawda. Więc jeżeli chodzi o to, żebyście wszystko zobaczyli, w tym momencie Shiny jest na mega, a my przechodzimy chyba powoli do następnej piosenki, prawda? Si, jedziemy. Teraz co mamy? Miał Didori. Let's go! To też znamy, więc jak coś nie będziemy słuchać całej piosenki. Nie jestem w stanie podejść do tej piosenki jak zwykłej piosenki K-popowej, bo uważam, że to miał być trochę projekt artystyczny. Przez to, jak ten MV wygląda i przez to, jak wyglądają inne piosenki, że to ma być takie właśnie inne. Ale z drugiej strony słuchać tam Tediego, nie? Może po prostu z racji, że już ma swoją grupę, to poszedł tak, wiesz. A możliwe. Całkowicie. Posłuchamy sobie jeszcze, myślę, do Didori i zaczniemy oceniać. Si. Sama piosenka spoko, bardziej projekt artystyczny niż jakbym miał to oceniać w standardach typowo K-popowych. Jak w twojej ocenie? W mojej ocenie po prostu mi się piosenka podoba.
Czy uważasz, że to jest dobre, czy jest to bardziej mit? Myślę, że to dobre. 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 Lecimy dalej, bo mamy bardzo mało czasu. Let's go. Kim Jong-soo. To taki artysta z dawien dawna. O mój Boże, ale wleciał. Co nagrywał tutaj La Serafim? Boompala Dance Video, tylko że za dnia. Bo to jest A, taka... ten ogród, to jest ten ogród taki jakby? Czy... To jest takie pomieszczenie, nie wiadomo po co, ja to kiedyś znalazłem, jak sobie spacerowałem po Seulu i niedaleko to jest Digital Media City. Takie coś w parku. Okej, Po prostu randomowe miejsce. Podejrzewam, że jest to na jakieś wystawy albo coś zrobione, nie? Ale tam normalnie za dnia sobie można tak po prostu wejść, bo tam jest strasznie duszno, bo tam nie ma wentylacji. Tam jest dosłownie szklarnia, nie? Okej, dobra, mamy Gravity. Jak oceniasz Gravity? Według mnie jakby jest spójne, ale chciałbym też usłyszeć od ciebie. Jest spójne, jest bardzo fajne. W ogóle ja bym dał to na mega. Tak mi się wydaje. Bardzo mi się podobało. Nie, ja na mega bym nie dał. Nie? Nie, ja nadal bym uważał, że to jest jednak chyba troszeczkę za wysoko. No to biased w takim razie, bo Ale ja ty- jestem biased. Biased? No bo ja właśnie bo chciałem to dać VXQ, na dobre, ale biased też jest okej. Si. Sama piosenka jest okej, ale uważam, że w standardach, które mamy tutaj obecnie, które są bardzo wysokie i nie oszukujmy się, jeżeli chodzi o K-pop z ostatnich 2 miesięcy, te po prostu poprzeczki idą bardzo wysoko, więc w tym momencie biased i chyba lecimy po prostu do kolejnej piosenki. Si. Mamamoo for Flowers. W K-popie się też chyba mocniej sprzedają takie powerful comebacki, nie? A to jest taka piosenka, taka, która mogłaby być balladą. Ona nie jest balladą, ale jest bardziej pod balladę, nie? Niż jakieś To takie... prawda. No i przez to właśnie nie ma takiego rozgłosu, mi się wydaje, że jakby była troszeczkę bardziej imprezowa i DM-owa, tak jak teraz wszystko tak naprawdę, No. to wszystko by tutaj było tak na piedestał wyciągane. Właśnie o to chodzi. Ja myślę, że tak, jeżeli chodzi o Mamamoo, poszedłbym w dobre... W dobre? Ty byś powiedział, że dobre, a bardziej niż Didori, Nie. czyli niżej niż Didori. Okej, no niech będzie. Nadal dobre, nadal wysoko, więc Ale dla mnie zgodzisz się ze spoko. mną. Tak, zgodzę się z tobą, bo uważam, że i tak wyżej niż mit w większości jakby zdań, to i tak jest wyżej niż to, co ta piosenka ma w średniej. Ja jakby mógł, to dałbym to bardzo wysoko, ale tylko dlatego, że po prostu doceniam kunszt dziewczyn, które są naprawdę bardzo mocno utalentowane. Let's go. Kolejna piosenka, Baby Monster Sugar Honey Iced Tea. Nasze ukochane Baby Monster. Do tej pory jesteśmy po pierwszym refrenie i ja powiem szczerze, że jak ja pierwszy raz to słyszałem, to nie chciałem się wyłączyć tej piosenki i to jest coś, co ja bardzo lubiłem na początku Baby Monster i zawsze czekałem na właśnie takie wydania od grup, gdzie ja po prostu nie mogę przestać tego słuchać i tutaj jest podobnie. Specjalnie wyłączyłem, żeby to teraz powiedzieć, bo ta piosenka tak dobrze brzmi zarówno w tle, jak i w Hejka. rozmowach, że naprawdę fajnie. Da się bez krzyku, da się bez śpiewania kursywą. No. Well done. No udało się, w Well końcu się done. udało. Jakby... Moje gratulacje. Moja najszczersza gratulacja. I to była chyba twoja pierwsza reakcja, prawda? Że powiedziałeś, że Tak. da się? Da się. No i w końcu, brawo Baby Monster. Brawo. Czas na ocenę. Teraz to oceniasz jako pierwszy, bo ja to robimy po prostu, mam wrażenie, że robimy tą ocenę pode mnie. Pod ciebie? Nie. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi ogólnie o całą piosenkę, to ja jestem trochę zbiesowany na Baby Monster, bo obserwowałem je tak naprawdę od początku, od debiutu i dla mnie zawsze gdzieś tam będę chciał, żeby one oczywiście były jak najwyżej, ale no przez ostatnie wydania to troszeczkę u mnie taka prawda, że troszeczkę u mnie spadły w rankingu. Ta piosenka trochę mnie utwierdziła w tym, że jednak że YG jednak jako osoba potrafi wydać coś, co nie jest typowym krzykiem i robieniem czegoś pod po prostu jeden schemat pracy, który ostatnio jednak był bardzo mocno widoczny. Ta piosenka według mnie jest na pewno na dobre, może nawet na mega, jeżeli na mega będzie mało opcji. Ja bym dał to na końcu... Mega? Ale na końcu. Na końcu, na razie na końcu. Bo jest to taki letniaczek, plus jeszcze widać, że to ma być troszeczkę taka nowa strona na zasadzie, jak wcześniej one były takie swaggy, to teraz takie, wiesz, że I'm the shit. Więc to jest bardzo fajne. Następna piosenka to Boy Next Door Viral. To bicie gitary to mi przypomina takie piosenki Charlie'ego Puth'a. Ale ogólnie sam fakt, że właśnie jest ta gitarka, że oni sobie tak tutaj śpiewają, brzmi trochę tak bardziej popowo niż K-popowo, takie... No.
bardziej takie właśnie międzynarodowe brzmienie. Yeah. Nie no, fajne. Fajne jest, no. I to takie budowanie po ten refren i to viral. Wiem, że okropnie śpiewam, ale bardzo, bardzo fajnie to wyszło. Według mnie super. I powiem więcej, podobają mi się nawet wizuale, a u chłopaków bardzo rzadko podobają mi się wizuale. Nie no, fajne, ej, ale kurczę, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Wiesz jak wygląda? Ale zrządzenie losu, nazwij piosenkę viral i Okej. nie dostań virala. Sama piosenka dla mnie super. Ja bym dał na mega. Mega? Na mega nawet powyżej Baby Monster. Na pewno powyżej Baby Monster, bo ja bym chciał, żeby Baby Monster ostatnie zostało. Nie Czyli- pomijajmy tego momentu dłużej. Myślę, że to tutaj będzie. Tutaj będzie i tutaj zostawiamy. Tak. I jeżeli będzie spadało wysoko, nisko, to ja będę chciał, żeby było jak najwyżej, bo według mnie to jest jedna z lepszych piosenek. Dobrze. Zaraz za Shiny, jeżeli ma chodzi o problemu. ten miesiąc. A następna piosenka to... Izna. Oh no. Izna Metronome była jedną z tych piosenek, które wyskakują ci na For You page i jest dodawana przez fanów na zasadzie Boże, Song of the Year. Niech to wygra jakieś galę rozdania nagród. Na pewno wygra Salty i takie... Ja słuchałem tej piosenki 3 razy chyba w sumie. Teraz będzie 4. raz. I nadal myślę, że jednak to nie jest Song of the Year. That's not it. That's not it. Na pewno nie dla mnie. Nie wiem, nie umiem brać tej piosenki jakoś bardziej na poważnie. Tak jakoś za pierwszym razem jak usłyszałem, miałem takie, no coś brakuje tej piosence. No i do No tej... brakuje. Ja jak słuchałem ją pierwszy raz, to miałem takie... Chciałem bardzo, żeby ta piosenka dobrze szła. Bo ten build-up jest taki fajny. I myślałem, że ona tak, wiesz, tak pierdolnie i będzie fajnie, nie? Coś nam mocnego dadzą. A tu jest takie po prostu... Nie wiem, może ten synth wokalowy... No nie, dobra, ale tak czy inaczej, słuchaj. Nie jest to najgorsza piosenka. Nie, ale nie mówię, że to jest najgorsza piosenka, żebyście mnie źle nie zrozumieli. Ta piosenka jak sobie poleci właśnie gdzieś tam w tle, to niech sobie poleci. No nie będzie tak, że ja ją w ogóle wyłączę i powiem, że to jest najgorsza piosenka ever. Ale jakbym miał powiedzieć, czy ją będę puszczał, no raczej nie. Raczej nie. Więc mid lub w dół. No to możemy dać na mid, no. To niech Damy to, na mid. niech to będzie mid. Szkoda. Liczę Szkoda. na coś lepszego. Next time. Też W myślałem, podobnym że... stylu, ale coś lepszego. Okej. Kolejna piosenka to na dzisiaj będzie Apex. Echo. Pierwsza myśl jak oglądam Apex to, że trochę wygląda jakby to było Zero Base One. Trochę tak. Nie wiem, czy to jest stylistyka, czy nie wiem, To ubrania, jest czy... chyba już kwestia tych czasów po prostu. Okej, kwestia tych czasów, ale podoba mi się ten początek. Skąd mają tyle pieniędzy? Skąd oni są w ogóle? To jest strasznie drogi teledysk w ogóle. Skąd wy jesteście? Skąd to w ogóle się wzięło? Chłopak z platynowymi włosami jest tak wypychany przed szereg, że nie wiem, czy to dlatego, że jest I jakiś... słusznie. Pre-chorus był super, ogólnie sama piosenka, nie wiem, czy tak często będzie przeze mnie puszczana, bo to nadal chłopaki, ale no sam fakt tego, że ta piosenka nie była taka zła, wydaje mi się, że na pewno wyżej niż... Na pewno nie mega. Nie no, mega nie. Ale dobre. Myślę, że ja bym dał nawet przed miał. Nie. Nie. Kategorycznie. Aż tak? Nie, bo Nie. jak dajesz to przed miał, to idziesz też od razu przed mamamu. No ale mama mi się aż tak bardzo nie podobało. No a mi się podobało. Okej, no to dobre. Nadal jest dobre. Ostatnie dobre. JB. JB to jest chłopak, który był w GOT7. Pierwszy debiut miał w JJ Project, tak to się nazywało. I właśnie, Możliwe, no. właśnie był on i jeszcze był jego kolega z GOT7. No. Oni później zadebiutowali w grupie i bla bla bla. Ogólnie chłop strasznie długo jest na rynku muzycznym i wiem, że on chyba ze 2 razy już zmieniał pseudonim artystyczny. Tak mi się coś wydaje i zmieniał wytwórnię bardzo często. Miał ogólnie dużo przygód. Ale zobaczymy, co teraz ma. Jest to album Tree, ale piosenka Layback. Śpimy na starcie. Pierwsza myśl o tej piosence to jest taka, że to jest na pewno piosenka, którą jakiś fan tańczenia, w ogóle koreańskiego popu, ogólnie k-popowych solistów, weźmie i zrobi z tego całą swoją osobowość. Że to będzie taka piosenka dla kogoś, która zmieni jego życie Tak. i będzie po prostu nagrywał 10 TikToków o tym, jak tańczy tylko do tej piosenki. Tak. I to jest jedyna moja myśl tej piosenki na ten moment. No, to jest skip. To jest skip, kochani. A big skip. No myślę, że mieliśmy enough, to przejdziemy Myślę, sobie że- prosto już do ocenki. Według mnie to jest po prostu do spanka, więc według mnie mech. Potwierdzam. Na Mech. mech wszystko jest mech, Nawet mi więc się to ziewać jest... zachciało. No i tutaj mamy Iconic by Mistake. Co tu się zadziało? Co tu się zadziało? Wypadek. Wypadek. W ogóle wiesz, co mi to przypomina? Co? Te szczypce? No. Brokatowe nożyczki. Brokatowe nożyczki? Jeżeli chodzi o słodką Adę? Tak. Okej. Nie, to mi aż tak bardzo nie. Iconic by mistake.
Wkręca się niesamowicie, ale chyba taki jest cel tej piosenki. Dałbym na ostatnie miejsce dobre albo na pierwsze miejsce mid. Wkręca ci się ta piosenka i wydaje mi się, że jak już ci się wkręca, to już jej słuchasz. A dobre to jest taka, wydaje mi się, że granica, kiedy już puszczasz piosenkę i będziesz jej słuchał. Iconic by Mistake jest piosenką, którą ja lubię słuchać, ale według mnie jest też bardzo specyficzna, bo ten refren jest tak bardzo tiktokowy, jak się tylko da, a zwrotki nie dorównują tego przebiciu. I szkoda. Ostatnie miejsce dobre według mnie jest git. Si. Przechodzimy dalej. No i tutaj mamy hitem. Wonder. Cześć, Co ty Wonder. tutaj robisz, Wonder? Co ty tutaj robisz? Jak tutaj trafiłeś? My wiemy, kim ty jesteś, Wonder, i jakby my wiemy, o co chodzi z swoimi piosenkami. No, jest ciekawa opinia o twojej piosence. A może chciałabyś do nas wpaść na podcast? Możemy w ogóle o tym porozmawiać, jeżeli masz ochotę. Zapraszamy, napisz Bo my- do nas DM-ka. Właśnie napisz do nas DM-kę, my bardzo chętnie porozmawiamy z tobą o twojej muzyce. Więc z chęcią się wymienimy tutaj jakimiś spostrzeżeniami. Zapraszamy Posłuchamy. serdecznie. Jeżeli chcesz, to zapraszamy, będziemy mogli porozmawiać na ten temat. Pewnie, bardzo chętnie, słuchaj. Bardzo miło, że wpadłeś. Kontynuujemy ocenianko, jeżeli chodzi o Miał hitem. Ja powiem szczerze, że od kiedy wyszła piosenka Miał, nie wyłączyłem jej ani razu po tym, jak jej przesłuchałem raz. Ja też. Z B-side track, ale taki kurde z gatunku dobrych B-side track. Prawda. Dobra, ale nie, no nutka jest fajna. Ja mam tylko problem z tą nutką jeden, że jakbym chciał to oceniać, to nadal nie będzie to w mojej topce. Nadal to nie będzie taka nie. piosenka, której jednak będę słuchał. Ale jest to dobra piosenka. Jest to dobra. Jest dużo więcej dobrych piosenek przez te ostatnie 2 miesiące niż było w maju na przykład. Lepszy niż na pewno do Didori. No, na dobre wyżej niż ten. Obok miał po prostu. Miał obok miał. Okej, a tutaj gorsze niż Sugar Honey Iced Tea? Mhm. Okej. To let's go. Let's go. Miał bardzo wysoko tutaj w tym miesiącu są, więc mega. Następna piosenka. Ahow, Sugar High. What is this? No. Ej nie, a co to jest? No, już rozmawialiśmy kiedyś o nich. Ale nie, w sensie, co jest z tą piosenką? Dlaczego ona jest taka, wydaje się bardzo słaba? Nie, dobra. Jednak refren mnie trochę zabił. No. Ej nie, co to za piosenka? Dlaczego ona jest taka słaba? Ej dobra, nie, do wywalenia w ogóle, co to jest? W sensie, Jakieś takie... wydaje mi się, że ona jest źle nagrana in the first place, że tam coś nie poszło w masteringu. Może tak być, ale w ogóle to brzmi jak... Ktoś mówi, ej słuchaj, trzeba napisać piosenkę K-popową. No. I przesłucha 4 piosenek i pisze piosenkę K-popową. I tak to brzmi. No niestety. Nie wiem, według mnie ta piosenka ma taki ogromny problem, że nie brzmi jakby była skończona. Że jakby... Może tak być, że jeszcze czegoś w masteringu brakuje. Że nie? brakuje masteringu i wokali i brakuje jakiegoś takiego jeszcze właśnie jakiegoś syntu w tle albo coś, co by tak nadawało duszę tej piosence. No. Bo jest Dobra. taka bardzo pusta w tym wszystkim. Szybka ocenka w takim razie. Szybka Gdzie to ocenka. wrzucamy? Sugar High. Według mnie ja bym dał na mech albo na piekło. Bo jest to na razie najgorsza piosenka. Na mech. Piekło to jeszcze nie jest. To nie jest piekło. Coś czuję, że jeszcze piekło Piekło będzie? Tak. Idziemy dalej. O, Idol Crow. Ja pamiętam, że pierwszy raz jak z tą piosenkę słyszałem, to nie słyszałem jej całej, tylko słyszałem ją na TikToku i ta piosenka wyszła i byłem like, o, Idol wróciły? Czy to jest na pewno jakby comeback, a to nie jest na przykład jakaś reklama gry właśnie? Ale diva w ogóle, nie? Wszystko co robią ostatnio jest inne zupełnie, Prawda? ale wszystko jest w ich stylu jednocześnie. I love it. Tak bardzo uciekło od swojego pierwotnego brzmienia, że jak puścisz ich ostatnią piosenkę i ich tak naprawdę pierwsze comebacki, to byś nie powiedział, że to są te same osoby. No. A z drugiej strony no cieszę się, że tak bardzo tak wysoko celują, no bo jednak mają teraz taki swój moment. Były na tej Lollapalooozie, miały bardzo duży tłum tak naprawdę. No i się cieszę z jednej strony, a z drugiej strony trochę brakuje mi czasów lataty, Ja bym powiedział, że to jest moja topka. naprawdę. No, serio. Bo to jest w ogóle tak w moim stylu wszystko. To bicie, ta perkusja, gitara, synty, rap jak jest mocno zrobiony, to jak, no nie wiem, po prostu wszystko mi się tutaj podoba, łącznie z teledyskiem. Czyli ty w ogóle chciałbyś to wrzucić na top 3? Tak, ja bym to dał na top 3. Może to spaść, może to być później mega, ale na razie bym to wrzucił na top 3. Ale dla mnie to nie jest top 3. I tu się zaczynają właśnie te schody, że ja bym chciał to wrzucić gdzieś indziej. No może być na mega. No to na mega. Tutaj zjedziesz O, jest to Crow. jest Crow. O, idziesz z kotem? Będziemy z kotkiem teraz. Witamy. Witamy serdecznie. No dobra, to ja daję Crow na ten moment na początku mega. Niech sobie ono tutaj Dziękuję. siedzi.
ale serio, bo ta piosenka mi tak siedzi niesamowicie, niebywale. Więc tutaj zostawiamy i myślę, że przejdziemy sobie płynnie do po prostu kolejnej części. I witamy tutaj Tomaszka na YouTubie. Witamy Tomcia, cześć Tomciu. Jeżeli nie wiecie skąd się tutaj wziął Tomcio, no to musicie śledzić nasze live'y. On już chce uciec. Może chce Tomcio, uciec? uśmiechnij się, jesteś w internecie. Jesteś w internetach. Kolejną piosenką Jung K. Midnight Ticket. Ten żyrandol i to whistle. W Whistle ten żerandol taki sam był? Tak, w tym samym miejscu. Naprawdę? Tak, I myślisz, że to by było to to identyczne? jest to samo miejsce. I ten sam żyrandol. Tylko, że w innym kolorze. Nie, Tak. w tym samym. A Whistle nie był różowy? Nie. No to ma inny kolor, jest biały. Dobra, to jest dosłownie to samo miejsce. Dobra, Z tym kochani, samym żyrandolem. na YouTubie znaleźliśmy, że to i to jest niby tym samym. No to jest to samo! To nie jest to samo! Tylko jest inna kolor korekta, to jest na niebiesko, to jest na biało! To nie jest to samo! Dobra, nie znasz się w ogóle. To jest to samo. Koreańczycy mają 8 miejsc do filmowania teledysków i korzystają z nich rotacyjnie. Jak go oceniasz? Bo powiedziałeś, że spanko. Spanko, no. Spanko Fest. Nie jest to złe spanko. Mhm. Ja Junkeya lubię tak po prostu. Ja bym to dał na biased. Na biased? Tak, bo ja jestem zbiasowany. Ja tu widzisz, mamy tutaj O, Junsu, mamy samych Junkeya. solistów, Rise! A piosenka nazywa się Do Your Dance. Trochę ten... Tam jest Jordans? Nie. Co tam jest? Head, hips? Shoulders, toes. Head, hips, shoulders, toes? No. Nawet tak tańczą. A, że tam jest shoulders, faktycznie. Ja słyszałem Jordans. Ja mam takie... Jordans? Mają Jordany jakby... Ja z Rise'ami mam trochę love-hate relationship, więc ja bym Rise'y dał na mid, nawet poniżej Metronom. A ja bym Rise'ów dał na dobre ostatnie. Tak wyciągając średnią. No dobra, no, jeżeli chcesz tutaj za Iconic by Mistake, tak? Si. No to niech będzie na razie, no tutaj tak naprawdę daleko do mida nie ma, więc na ten moment spoko, choć myślę, że jeszcze może spaść. I kolejną piosenką jest Stacy. Stacy. To love, I'm falling. Znacie piosenkę Stacy to love? Nigdy ich nie złapiesz na tym, że im się nie chce. One są zawsze głodne tego po prostu. Tak, tak. To jest super. To jest Jak super. byliśmy na tym koncercie, to też ta energia ich była zajebista. Prawda. Dobra, piosenkę już słyszeliśmy, więc myślę, że we are safe, Możemy żeby powoli zrobić ocenkę. oceniać. Jeżeli chodzi ogólnie o ocenkę, to ja bym dał to wysoko, bo jest to letniaczek, którego potrzebowałem Ja też bym między dał innymi. obok Shiny, bo to jest bardzo podobny klimacik jak dla mnie. Na mega dajemy. Na mega wyżej niż Shiny nawet. Wyżej niż bym dał. Shiny. To Jednak love. Stacy to wiesz. Więc Stacy Stacy to bardzo Stacy. wysoko. Na razie druga piosenka od góry. Kolejną piosenką jest ONF, Open the Door. On and op. Wow. Nie jestem targetem. Ja też Em, nie. Niestety. Ale wiecie, to jest najgorsze, jak puszczacie tą jakąś piosenkę K-popową i macie to wrażenie już po pierwszej minucie, że jakby do końca wiecie, jak pójdzie ta piosenka i nie macie już ochoty dalej słuchać. Dokładnie. Ja bym dał na piekło, ale dam jeszcze jedną szansę, przeskipuję minutę 30 i zobaczę, jak wygląda końcówka. Tak po prostu, dajmy szansę chłopakom. Słuchajcie. To była Po krótka prostu, próba. po prostu ktoś musi to zrobić. Ja myślę, że to jest piekło i to takie harte piekło. Czyli dajemy to na piekło. Zamarzło piekło w tym Zamarzło momencie. piekło. Dosłownie piosenka, której nie możemy przesłuchać. To nie jest nic osobistego, słuchajcie, co do fanów. To tylko reagujemy na muzykę, którą słyszymy, dobra? No, więc... Jest kategoria biased. Jak jesteśmy biased, to mówimy, że jesteśmy biased. Grupę, USPO. której nigdy nie słyszałem. Uspir pewnie się mówi gdzieś tam po angielsku. Moja pierwsza styczność z tą grupą, tak mi się przynajmniej Ja wydaje. je dodawałem do tej playlisty, bo miały dużo wyświetleń i trochę nie wierzyłem w to, że to prawda jest. Uspir, Wicked Game, pierwsza styczność moja z tą grupą totalnie nie siadło od początku. Uspir idzie na piekło. Piekiełko. Piekiełko. Do widzenia Zimne z piekło. Uspir. Dobra, next one. Eee, Jesteście K-pop stanami. Tak! Eee, God damn. Boże, wow. NCT Wish. Boy Meets Girl. Ja mam problem z piosenkami NCT Wish, bo one są takie przebodźcowujące. Jakby tutaj była taka kategoria, to bym to od razu dał. Piosenka dla fanów. Piosenka dla fanów. to Była jest- taka kategoria. to była If I taka- had one. Jakby była taka kategoria, to bym od razu dał tą piosenkę dla fanów. Myślę, że damy na Forgettable. Co ty na to? Myślę, że nie będziemy się dłużej zastanawiać, bo nie ma za bardzo chyba co tu mówić, bo to w ogóle nie do nas piosenka. Tak, więc to jest Muzycznie do też zapomnienia. do mnie trafia. Nie będziemy jej raczej włączać ponownie, więc Yeah. szkoda, lecimy dalej. Let's Lecimy go. dalej. Let's go, let's go, Nie let's go. zatrzymujemy Nie ma się. czasu. No i osoba, o której nie wolno mówić, tak? Evan. I to jest ta piosenka, dla której przestał być Venhypen.
Enhypen. I jakbyśmy mieli teraz oceniać Ewana jako część Enhypen, to bardzo słabo, bardzo słabo. Jeżeli to był jego 13 powód, żeby odejść z Enhypen, to dla mnie... Znaczy dobra, ostatecznie nie wiemy dlaczego odszedł, dobra? To umówmy się. No nie dowiemy się nigdy, słuchajcie, i nie ma co dyskutować na temat tego, dlaczego on właściwie odszedł i dlaczego go nie ma. Natomiast oceniamy w tym momencie utwór, który wydał, tak? Jako solista. I jak dla mnie nic specjalnego. Naprawdę. Nothing special. Bo nie jestem w fandomie Enhypen, tak ostatecznie. Oceniam w tym momencie mój odbiór tej piosenki. Nie podoba mi się. Nie podoba mi się, jakbym miał ocenić w tym momencie, to dla mnie to jest mech. Dla ciebie? Mech. Po prostu. Mech. I jedziemy dalej. Może tą piosenkę gdzieś tam będę słuchał i będzie gdzieś wyżej. W tym momencie w aktualnym rankingu jest bardzo nisko. Yeah. Mamy Hearts to Hearts Lemon Tail. No to jest taki lotniaczek z gatunku dobrych. Dobra. Znamy tą piosenkę. Znamy tą piosenkę. Szybka ocenka. Ty pierwszy. Ja pierwszy. Lubię. Mega lubię. Mega lubisz? No, mega lubię. To ja bym dał na top 3. Wow! No, Aż tak wysoko? tak. Kurde, no dobra. Ale wiesz, że... Ale zgodziłeś się, bo rzuciłeś. No zgodziłem Nie udawaj się. zdziwionego. No dobra, no to idziemy do kolejnej piosenki. Po Lemon Tank mamy... Treasure! I czy Treasure zawsze mieli taki koncept, czy to jest coś nowego? Co myślisz o Już Nalina? drugi raz występują na naszym rankingu dzisiaj. I to jest jakby okej. I to jest jakby okej. Mi się to podoba. Piosenka była spoko, ale nie wiem, czy wysoko poleci. Nie chcę ich spychać w dół tak na samym początku, bo mam takie wrażenie, że no skoro są z YG, to warto byłoby im dać szansę. No i tutaj myślę, że dam im szansę, bo ta poprzednia piosenka była mech. Tutaj dałbym Biased, bo właśnie jest to YG i wydaje mi się, że... Ja myślę, dlatego że Bias to jest kategoria dobra do tego utworu. No, bo tylko dlatego, że te takie stare rytmy YG tutaj się tak przebijają i to w dobrym tego słowa znaczeniu. Tylko dlatego chcę dać to na Bias. Następna piosenka to... Wayon. Wayon. What a day. Oni gryzą pomidory jak jabłko. Dlaczego? Koreańczycy w ogóle mają takie podejście do No bo oni normalnie do owoców. gryźli pomidory jak No jabłko. bo pomidor to teoretycznie owoc, No tak, tak? no. Więc on niech sobie gryzie jak chce, no. Szczerze to ta piosenka jest tak bardzo u mnie w tle, że No, tutaj to prawda. się bardzo mocno rozpraszam. Nie chwyciła naszej uwagi. Ale Czy to jest taki idealny wyznacznik mid, że ani nie tak, jest taka zła, myślę, że tak. Myślę, że mid. Myślę, że w mida możemy iść. polecą nam na mida i tutaj powyżej Iznę, poniżej Iznę. Poniżej. Let's go, idziemy Let's do go. następnej piosenki. I teraz Classy, o mój Boże. Ale stylóweczki w ogóle. No, to brzmi jakby wracały po 10 latach. No, to prawda. Turururu, nie było tekstu, więc wypełniamy je. Turururu. Znaczy w ogóle a propos tekstu, to ja mam taki też problem, jeżeli chodzi o słuchanie niektórych piosenek, że No. ja po prostu rozumiem te piosenki. I to No. też jest przekleństwo. Dlaczego Niektórych przekleństwo? No bo jak sobie słuchasz niektórych piosenek, to dajesz sobie taki benefit of the doubt, że No. w sumie to muzycznie ci się podoba, nie rozumiem o co chodzi, ale no wiesz. I teraz pytanie, gdzie dajemy nasze dziewczynki z Classy? Nasze dziewczynki z klasy dajemy, myślę, że na koniec mid, ponieważ muzycznie nie jest to nic złego. Podejrzewam, A ja że... bym je dał na Forgettable, bo zapomniał o tej piosence. Okej, za 3 dobra, minuty. dobra. Ale to też nie oznacza, że muzyka jest zła. Bo muzycznie jest fajnie, tylko prawda. po prostu. Są takie piosenki, na które po prostu nie ma co przeznaczać czasu nasze. Boy Next Door, druga dzisiaj piosenka, Adios. A ta piosenka mi tak bardzo nie hituje. No nie. Jak ta piosenka poprzednia, Boy Next Door była dla mnie takie wow, to jest takie... okej. Ale letnia. Letniaczek, tak, to jest letniaczek. letnia piosenka. Zdecydowanie. Brzmi jak Big Bang. Prawda! Sama prawda. Ktoś powiedział Big Bang, już nie możemy tego źle ocenić. Dobra, to było fajne. To było fajne. I like Ale nie it. było cytryn. No były pomarańcze. No były pomarańcze, ale nie było cytryn. Dobra, szybka ocenka. Boy Next Door, drugi entry na naszej liście. Drugi Czy Camstar. tym razem poszło im lepiej, czy gorzej? Według mnie poszło im gorzej, ale to nadal nie jest złe. To prawda. Ja bym je dał w ogóle obok siebie. Tak po prostu. Ja traktuję to jako jeden bar. Dwa Camsdory obok Dwa siebie. kamzdory obok siebie. Tak jak leżały obok siebie tutaj na dole, tak leżą obok siebie na tier liście. Mówisz, że fajne, bo brzmi jak Big Bang, ty to powiedziałeś. Ty to powiedziałaś. To się ty to powiedziałeś. You said it. Bardzo długo wyczekiwane Stray Kids. To wygląda jak te przeróbki Omegaversu. Never beating Omegaverse allegations. Jakby tutaj za każdym razem. Dlaczego nie możesz nigdy nie mówić Omegaverse, kiedy mówimy o Stray Kids? To jest pytanie. To jest ABO po prostu fantasy. Wiesz, z czym mi się to kojarzy? Jak to jest takie Victory Song. Jak puchar unoszą do góry, to takie właśnie, wiesz... Ja się, coś cieszę, takiego. ja się cieszę, że oni w końcu mieli taki streak, że te wszystkie piosenki były takie krzyczone. No, takie, a to nie jest, Takie to jest noise inne. music, a to jest takie właśnie, tak jak mówisz, takie bardzo podniosłe. No, Jest no. coś innego. Fajne. Ale mam inne wrażenie o tej piosence. Wiesz, jaki mi to daje vibe?
jak BTS wypuścili On. Tak, coś w tym jest. I to jest troszeczkę, ja nie mówię o kolorach, ja nie mówię o teledysku, ale bardziej chodzi o taki moment w karierze i to, co jakby wypuszczają. No, Nie no, fajne, wuja. spoko jest, no. Może 2 Felixów? Halo! Mieli 7 chłopaków w formacjach, więc Felix musiał się sklonować, żeby było 8. Tak, musieli Felixa 2 razy dać. What a power, wyobraź sobie, jaki musisz być powerful memberem, że jak cię nie ma, to trzeba sklonować Felixa, nie? Zajebiste to było. Bardzo fajne, bardzo fajne. Ale nie spodziewałem się w ogóle, bo myślałem, No. że to będzie kolejny taki bardzo podobny do ich poprzednich comebacków. No dobra, ale teraz trzeba ocenić te Stray Kidsy. Musimy to gdzieś położyć. Musimy to w końcu gdzieś położyć. Mhm. Nie jest to moje top 3, No nie, moje też nie. ale dałbym to na mega. Na mega. Ja bym dał za Crow, bo w ogóle bardzo podobnie... Bardzo podobny styl, prawda? Bardzo Spirit podobny, nie? No, to na ten moment jest trzecia od góry. Więc na ten moment podium, ale zobaczymy, co będzie dalej. 28 piosenkę, więc ostatnie 5 piosenek, kochani. Ostatnie Ostatnie 5 pięć piosenek. Tą piosenką to jest Heart of Woman. I ja tej grupy nic nie słyszałem. Wiesz, jaki mam vibe od tego? Trochę jakbym słyszał comeback grupy Unchild. No. Albo trochę jakbym słuchał te dziewczyny, co miały... Nie pamiętam, jak one się nazywały. Kurczę, zapomniałem. Te dziewczyny, co miały taki teledysk na lotnisku. Też... Tak, Boże, Jezu, nie pamiętam jak ona się nazywa, Właśnie ale też- słucham tej piosenki często. Tak, a zapomniałem nazwy w tym momencie. Tak, ale bardzo fajne, bardzo Mega. fajne. To mi się bardzo podobało, ja bym to dał bardzo wysoko, do topki bym to nawet dał. Do topki, No. do top 3. No nie, do top 3 nie chciałbym tego dać. A to może dajmy najpierw, a jak spadnie, to spadnie. No dobra, niech Tak? tak będzie. Ale niżej niż Lemon Tank, bo Lemon Tank jest o wiele lepsze. I'm so Okej. sorry, I'm so sorry. To jest grupa w ogóle, chyba duet, tak mi się wydaje, dziewczyn. Dodri. Pisane są Dodre. I ja słyszałem już tę piosenkę, bo ja się zastanawiałem, co JYP wypuścił i dlaczego w ogóle takie coś. Ja mam takie, jest to bardzo inne niż typowe JYP music, ale wydaje mi się, że one takie właśnie mają być. Ogólnie JYP już nie pierwszy raz robi coś takiego, że bierze jakieś dwie dziewczyny i robi z nich duo. Była Jimin i była ta druga, której imienia nikt nie znał. 15 End się nazywały. No. I też wydawały piosenki bardzo podobne, w sensie koncept zupełnie inny, wiadomo. Były z jakiegoś programu TV chyba Superstar, coś takiego, Superstar K to się nazywało. No. I zrobił z nich duo i Jimin śpiewała po prostu, znaczy one obie miały super wokal, ale miały zupełnie inny wokal. W sensie Jimin miała taki swój specyficzny, do dzisiaj śpiewa zresztą aktywnie, więc można posłuchać. Polecam ogólnie Jimin do posłuchania. Bardzo podobny klimacik generalnie tego, że JYP robi taki projekt, że duo. No. I mam nadzieję, że będzie trochę więcej tego. Co jest ciekawe, Hawa, czy tytuł, no to jest chyba po hebrajsku Ewa, nie? Tak mi się wydaje. Jest Ewa, słyszałem. w sensie ta biblijna Ewa, nie? Okej. Hawa. Ja mam jedną tylko tutaj taką uwagę, że to jest piosenka bardzo mocno stylizowana i tam widać dużo w ogóle takich bardzo tradycyjnych motywów. Tak. One tańczą pod pałacami, mają takie ozdoby, które możecie na przykład kojarzyć z koreańskich dram. Jest dużo masy perłowej. Tak, i jest bardzo dużo takiego klasycznego piękna, co wydaje mi się, że nie będzie trafiało do ogółu. Jeżeli chodzi o taką stylizację, ja to bardzo doceniam, bardzo mi się podoba, ale nadal nie wiem, czy to jest brzmienie, którego bym słuchał cały czas. Ja Więc- jestem biased na tą piosenkę. Więc jakbym miał to powiedzieć, tak, to też jestem biased. Więc czy chciałbyś tutaj właśnie umieścić ten biased? Tak, w biased. Tak, Okej. ja tak myślę. Dobra, To no jest to dobre miejsce. mamy w biased. Kochani, ostatnie 3 piosenki do przesłuchania, lecimy. At Heart. Słyszałem dużo o tym, że ludziom się nie podoba. Będą w Chorzowie. Podobno. Allegedly. Mają być w Chorzowie. Będą w Chorzowie. Zobaczymy. Zobaczymy. Ale Stacey też. Tak, Stacey też. No i tak, jak na początku... Interpolacja, nie? Tak, i na początku jak zjechałem to od góry do dołu, że dlaczego one wzięły tą piosenkę, nie mogły czegoś innego wymyślić, albo czy musiały tak samplować zero-jedynkowo. No to Ale tak działa muzyka. Ogólnie No. ludzie tak robią muzykę. mam jednak troszeczkę zgrzyt z tym wszystkim, bo pomimo tego jak bardzo mi przez TikToka to się wkręciło, liczyłem na coś więcej od nich, bo ja je bardzo lubię. Każdym tym comebackiem mam takie, dlaczego nie w tą drugą stronę, dlaczego nie No. tak jak ten debiut. Mogło być trochę bardziej wyjątkowo, bo miałem wrażenie, że one będą bardziej specyficzne, a tutaj faktycznie trochę ich kierują na takie tory, ale poszło viralem. Poszło viralem. Tak. Tak, no i występują w Europie, tak? Dokładnie.
Bo allegedly. Allegedly. Uważam, że jest to i tak dużo lepsza piosenka niż to, co było ostatnio. Pamiętasz, jak mówiliśmy, że Hard wydały coś, co zeszło w ogóle z takiego ich standardu? No to trochę jest to powrót do takiego dobrego standardu. W ogóle lol z tego, jak ona stoi. Lol z tego, jak ona stoi, to tutaj na środku, nie wiem, czy widać kursor ona, ale też bardzo podobają mi się te buty, które są pod naszą kamerką. Tak. To są po prostu the boots. The boots. Jeżeli chodzi o samą piosenkę, tak jak powiedziałem, mi się bardzo wkręciła przez TikToka. Ta piosenka też pokazuje mi bardzo mocno, że fajnie czasami wrócić po raz drugi do piosenki, którą na początku jednak się gdzieś tam zrzuciła na niższy plan. Bardzo fajnie, że miałem więcej czasu, bo może w czerwcu bym ocenił ją inaczej. Teraz już jak jesteśmy na początku sierpnia, uważam, że dobre. Jest to nadal według mnie niżej niż Iconic by Mistake. No ja bym to dał niżej niż Rise. Ja bym zamknął dobre tym. Zamykamy dobre. Okej, lecimy dalej. O, tutaj mamy tyle znajomych twarzy. To jest w ogóle Loey Lane, to jest youtuberka, którą oglądałem długo. Ona robi takie creepypasta historie. To jest Laura, nasza koleżanka, która tańczyła w Warszawie w Majesty i teraz mieszka w Korei. I też jeszcze jest tutaj, tylko jest chyba schowana w tym kadrze, ale jest jeszcze Zuza Frymark, też nasza koleżanka, która z From 20 współpracuje blisko i występuje często w jego produkcjach. Tu jest, po lewej stronie, właśnie. tak najbardziej w tej czapce do tyłu z daszkiem. Pozdrawiamy was serdecznie, jesteście super. Pozdrawiamy dziewczyny. From 20 był w Warszawie w ogóle. No właśnie. Jeżeli chodzi o tę piosenkę, idealny kadr w ogóle zatrzymałem. Tak. Ja mam troszeczkę jeden zgrzyt tylko z tej piosenki, że jest aż tak mocno progresywna, że aż mi nie pasuje do K-popu. No, chyba tak ma, nie? No chyba tak ma, w sensie jak myślisz sobie, co jest zabronione w K-popie, pokazujesz mu ten teledysk i mówisz, że wszystko, co jest tutaj, nie może być w K-popie. No, to jest taka kontrowersja, tak? No ale spoko. No, coś nowego. Słucham do końca? Nie, znaczy ja już znam, więc ja nie muszę. Okej, dobra. To w takim razie jakbyś chciał to oceniać i miał to oceniać, to jak byś to ocenił? From 20 powiedziałbym, że jestem biased przez naszych znajomych w teledysku, Okej. ale muzycznie oceniłbym na mid, bo nie uważam, że jest to coś, co mi wchodzi w głowę. Bias to jest tak, że ty musisz być zbiasowany, a nie twoi znajomi. No właśnie, dlatego mówię, A From że... 20 jeszcze nie jest naszym znajomym. Może w nie, przyszłości może będzie. kiedyś. To jeżeli From 20 kiedykolwiek wpadnie do nas na podcast, to wtedy damy go wyżej, ale na dzisiaj bym dał na mid. Tak, I niech sobie na tym midzie zostanie, Okej. ale może być na początku mida, proszę. niech będzie. Niech będzie. Damy mu. Damy mu. Mamy Czy to ostatnią już jest- piosenkę. Tak. Piosenkę dzisiaj do oceniania. Jest to Subunit. Aha, to jest Subunit 17, dobra. Czy możemy porozmawiać na temat tego, jak dużo jest teraz subunitów od 17? Oni po prostu wypływają na nas muzykę. Ludzie to nazywają comebackiem, ale czy oni kiedykolwiek idą gdzieś? No właśnie. Jakby Chociaż nie, bo Verdun teraz idzie dosłownie do woja idzie, do tak? woja i chyba właśnie 20 sierpnia, więc nie wiem, czy to jest taki ostatni. Może dlatego Może też. to jest taki ostatni też jego podryk. Prawda. Możliwe. Let's go. Kesha. Kasza wjeżdża, no. Mają nawet jump style. Mają jump style'a, ale nie, to Nerwarian tam po prostu gdzieś w kącie tańczy razem z nimi. nie no super, mega mi się podoba, nie spodziewałem się czegoś takiego, ale bardzo fajnie. Bardzo Mega, fajnie. w sensie to muzycznie, No. błagam, zabierzcie od nich ten budżet. Ja potrzebuję, żeby ta piosenka była taka po prostu na surowo, więcej takiego, wiesz, więcej kompresji na wokalu, żeby było tak mocniej, po prostu więcej jeszcze basu i tego wszystkiego i to będzie naprawdę mocne, nie? No to trzeba to odpalić na odpowiednim sprzęcie. Ja potrzebuję tej piosenki, tylko w remiksie Nina Girachi. Albo w remiksie Underscores. To jest możliwe, by the way. To jest możliwe, by the way, w naszych czasach, więc myślę, że wiesz. To jest super. Ja bym to dał w topkę, ale wiem, że ty nie pozwolisz mi w topkę w to wrzucić. A na czemu razie. nie? Ja bym dał to jako top 3. Najwyżej spadnie, nie? Niech to będzie zamykające dzisiejsze top 3 i wydaje mi się, że to jest nasza pierwsza połowa Tak. ocenki. To jest troszeczkę, myślę, wydaje taka pauza i wrócimy do tego za jakiś czas. Przesłuchaliśmy dzisiaj 33 piosenki K-popowe. To jest strasznie dużo piosenek K-popowych, a czeka nas jeszcze 34 kolejnych, więc będzie z tego bardzo długi odcinek na YouTube'a. Ale nie mówimy stop, mówimy teraz przerwa i zobaczymy się już całkiem niedługo. Si. Dobrze, no to dzięki wielkie za dzisiaj. Dziękujemy. To była pierwsza część, jeżeli chodzi ogólnie o to wideo. Nie wiem, czy wstawimy 2 party, bo ostatnio nawet dobrze nam szło te 2 party wrzucać, łatwiej się to montowało, więc jeżeli widzicie tą część, to prawdopodobnie jest to rozdzielone na 2 części. Jak zawsze dziękujemy wam za to, że ty jesteście.
I do zobaczenia następnym razem. Obserwujcie nas na naszych socialach, będziemy dodawać coraz więcej. Może za niedługo pojawi się nawet Discord. Zobaczymy. Zobaczymy. Koniecznie dawajcie lajki, napiszcie, która piosenka Wam się najbardziej podobała, albo jak wygląda Wasza obecna top 3. Nie zapomnijcie o tym, że możecie hypować to wideo. Najłatwiej jest hypować na telefonie, więc Dokładnie. zapraszamy. No jeżeli Wam się podobało, to zapraszamy na kolejne odcinki. K-popowe rankedy jest stałą serią, więc my się cieszymy tworząc ją i dziękujemy, że jesteście tutaj z nami. Na Pa, pa. razie, trzymajcie się, pa pa.